Cześć, witam Was z powrotem na moim kanale, a dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, ja nazywam się Kornelia, a tutaj jest przycisk subskrybuj, o którym chciałabym, żebyście pamiętali dzisiaj przy okazji tego odcinka. Dzisiaj będę poruszać bardzo ciekawy i bardzo osobisty dla mnie temat, czyli mój własny ślub w świątyni hindu. I teraz jeśli chodzi o footage, jest to footage z live video, bo jak zapewne część z Was już wie, moja rodzina nie mogła być obecna na moim ślubie, także sposób, w jaki umożliwiliśmy im wzięcie udziału w naszym ślubie, to była właśnie transmisja na żywo przez Facebooka. I generalnie z góry wybaczcie mi słabą jakość, a jeśli ktoś z Was będzie chciał obejrzeć taką artystyczną wersję teledysku z wideo ze ślubu, to podlinkuję Wam w opisie. Także serdecznie zapraszam, kliknijcie w tamto wideo również. Jeszcze dwie rzeczy, które chciałabym zaznaczyć, zanim przejdziemy do oglądania. Pierwsza rzecz to jest skromne wesele w hinduizmie, to jest 150 do 200 osób, nasze było poniżej 100, także było super małe, ale bardzo nam się to podobało, ponieważ dzięki temu mogliśmy zgromadzić bardzo dużo ciekawych zdjęć i ja nie czułam się tak bardzo zawstydzona, ponieważ było to bardzo nowe doświadczenie. Nigdy nawet nie uczestniczyłam wcześniej jako gość w takim wydarzeniu, a tutaj od razu wjechałam jako panna młoda. Druga rzecz jest taka, że takie wesela, one się bardzo różnią w zależności od kapłana i rodziny. Także jak większość z tych takich multikulturowych wideo, gdzie pokazuję Wam tę hinduską kulturę, chciałabym, żebyście brali pod uwagę, że to, co widzicie tutaj, ktoś może powiedzieć, że tak wcale nie jest i się z tym nie zgodzić, a to tylko i wyłącznie dlatego, że hinduizm hinduizmowi nierówny. Także nie przeciągając już dłużej, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i zapraszam do oglądania. Warto zacząć od tego, że tradycyjnie w takim hinduskim wydaniu rodzina pana młodego przyjeżdża przed ślubem, żeby zabrać pannę młodą do świątyni. W moim przypadku ja spałam w hotelu, także ciocie przyjechały i zabrały mnie z hotelu do świątyni. Wręczyły mi również kokosa, którego musiałam nieść całą drogę z hotelu do świątyni, a potem przekazać go kapłanowi. W tym czasie Gotam przyjechał ze swoim drużbą do świątyni i w tym przypadku był to Gotama kuzyn, ale tradycyjnie byłby to brat panny młodej bądź jeden z najbliższych kuzynów. Z racji tego, że moja rodzina nie była obecna, no to nie byliśmy w stanie tego w żaden sposób rozwiązać, ale bardzo prawdopodobne, że jeśli ktoś z mojej bliskiej rodziny przyjechałby w tamtym dniu, to on by uczestniczył w ceremonii. Tak, no i idąc tym samym tropem, siostra pana młodego jest druhną panny młodej, zatem siostra mojego męża była moją druhną na ślubie. Okej, no to przejdźmy już teraz do oglądania. Okej, czyli zaczynamy jakby ślubem cywilnym. Tutaj pocałunek młodej pary. Tak, i tutaj mamy wejściówkę. I ta wejściówka rozpoczyna od pana młodego z drużbą. I on ma pierwszą taką ceremonię. Ja czekałam w pokoju na zewnątrz. I po Gotamie była moja kolej. Ja tu Wam pokazuję równolegle te wideo, bo chcę, żebyście się nie znudzili oglądając 2 razy dokładnie to samo. I w pewnym momencie tutaj ksiądz będzie prosił druhna o zawiązanie sznurka wokół mojego nadgarstka. Gotam ma zawiązany... Okej, tutaj spauzuję. No ale generalnie to jest właśnie sznurek na nadgarstkę panny młodej i pan młody też ma coś takiego przypominającego jakby fragment suszonego liścia, jakby taką, nie wiem jak to po polsku nazwać. Ma zawiązane przez palec i to jakby oznacza, że wchodzimy w tą ceremonię ślubu. I też w tym momencie rodzice panny młodej przekazują mi prezenty, czyli jest to biżuteria i sari.
i oboje wychodzimy z tej sceny, żeby się przebrać. No i tutaj już mamy właśnie, wchodzimy w moment, kiedy wracamy i pan młody wchodzi pierwszy, błogosławi stopy rodziców, no i tutaj zasiada ze swoim drużbą do ceremonii. Tam wchodzę ja, to już możecie zobaczyć. I też błogosławię, tutaj macie zdjęcie. Na tym zdjęciu możecie też zobaczyć Gotama błogosławiącego stopy swoich rodziców. Tak, z racji tego, że to wideo nie jest najlepszej jakości, pomyślałam, że powrzucam Wam jeszcze zdjęcia, które z najlepszego kąta jakby pokazują ten, jak to powiedzieć, ten fragment ceremonii, ten obrząd jakby sam w sobie. Ok, no i teraz siadamy tutaj na takich stołkach. A, i jeszcze jedna rzecz. Podczas kiedy my się przebieramy, bo to jednak zajmuje chwilę, ja tutaj wycięłam całe to czekanie, to ktoś chodzi i prosi o błogosławieństwo wieńców ślubnych oraz rozdaje suszone daktyle, cukier kamienny i ryż szafranowy jako takie przekąski dla gości w ramach oczekiwania. I ja tutaj już jestem przebrana, już mam poprawioną fryzurę i poprawiony makijaż i generalnie przez cały ten czas w pokoju zarezerwowanym była kosmetyczka, która była jakby na straży, żeby w razie czego, jak będzie potrzeba, poprawić mi make-up, poprawić mi włosy, no i na tej drugim przebraniu jakby pomóc mi zawiązać sari. I w tym momencie ona już tak naprawdę wychodziła. To już jest ostatni moment, w którym mogłam jakby skorzystać z jej usług, skorzystać z jej pomocy. I tutaj możecie zobaczyć, że przed nami są ustawione dwie lampy, uroczysty ogień oraz różne tace z owocami i z kwiatami. I ten uroczysty ogień, on symbolizuje taką świętą energię jakby boską, ale również pełni rolę takiego pewnego świadka tej ceremonii ślubnej. Ok, w tym momencie przestałam mówić, bo chciałam Wam pokazać muzykę, jaka towarzyszy. Jest to takie uniosłe i goście zaczynają rzucać ryż w parę młodą i właśnie w tym momencie Gotam zawiązuje tutali, czyli zakłada obrączkę, tak jakby można użyć takiego porównania. Dodatkowo tutaj możecie zobaczyć właśnie na tym wideo w tym momencie, że Gotam tak obejmuje mnie na zdjęciu ostatnim, że Gotam tak obejmuje mnie, to zaznacza mi tutaj na talii czerwony proszek, który oznacza małżeństwo i tutaj na głowie też tradycyjnie się nakłada. Ok, teraz będziemy wstawać i będziemy obchodzić ten święty ogień, który tam możecie zobaczyć na środku. Generalnie ten ceremonialny ogień obchodzimy 3 razy. Jeśli chodzi o tradycję, to było to 7. I ma to za zadanie umocnienie aspektów udanego małżeństwa. I jakby każdy okrąg zakończamy wrzucając do tego świętego ognia garść ziaren, co ma za zadanie podtrzymywać ten płonący ogień i jest jakby symbolem takiego wiecznego płomienia miłości. O, właśnie teraz. Tak, 2, 3. No i tutaj
możecie zobaczyć, jak to wygląda, to wrzucanie ziaren. I teraz wymieniamy się girlandami 3 razy, co ma na celu symbolizować rozpoczęcie naszej świętej wspólnoty. Ja, żeby Was tutaj nie zanudzać, docięłam tylko do tego ostatniego, gdzie mieliśmy przełożyć jakby girlandy przez siebie. Girlandy, wieńce, przepraszam, wieńce. Oj, tutaj kilka zdjęć, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Ok, i teraz tutaj Gotham stawia moją nogę na kamieniu i nakłada mi srebrne pierścionki na palce u nóg. I kamień tutaj symbolizuje kobietę jako skałę macierzystą rodziny. Taka ciekawostka. I tutaj wiem, że beznadziejnie widać, dlatego wrzuciłam Wam zdjęcia na końcu. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcie. I tutaj łowienie muszli. Taka zabawa. W tym momencie tylko usłyszałam od Gothama cioci, żebym wyłowiła muszlę. I 2 razy Gotham wyłowił, ja tylko raz i szczerze myślę, że dał mi fory. Tutaj, jak mogliście zobaczyć na tym zdjęciu, właśnie tak to mniej więcej wygląda na zbliżeniu i w sumie było to całkiem fajne. Łowiliśmy tą muszlę 3 razy. Ja znowu, żeby Was nie zanudzać, ale też przez to, że właśnie operatorzy kamer nam tutaj pozasłaniali cały widok, także wrzuciłam Wam tutaj fotkę, żebyście mogli zobaczyć też z bliska, jak to wygląda. Tak, i z tego, co potem gdzieś tam się dopytywałam, to ma znaczyć, kto będzie miał władzę w małżeństwie. Chociaż tradycyjnie powinien być to mężczyzna, także ja tutaj do końca nie wiem, ale tak to, z tego, co słyszałam, to właśnie to ma to znaczyć, ale nie jest to potwierdzone info. No i potem tutaj sadziliśmy takie drzewko, które jakby ta gałąź była cały czas z nami obecna na ślubie. I tutaj wracamy, żeby już przyjąć jakby życzenia od rodziny i błogosławieństwo i wszystko to, co najlepsze. I myślę, że na polskich ślubach taka kanapa by się przydała zamiast stania. Kochani, to by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podobało. Pamiętajcie, że dla każdego twórcy komentarze i lajki są na wagę złota, a ja bardzo chcę tworzyć, bardzo chcę kontynuować. Nie chcę, żeby mój kanał gdzieś tam rozproszył się w tej czeluści YouTube'a i nie był w ogóle zauważony przez nikogo więcej, także proszę, jeśli możecie, like, koment i będę bardzo wdzięczna. Bardzo cieszę się, że w ogóle ze mną jesteście. Chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie moich wideo. Tutaj to wideo miało generalnie 2,5 godziny, także pocięłam to nieźle do tych 6 minut, żeby Was nie zanudzić za długim czasem. Koniecznie dajcie mi znać, czy podobało Wam się takie wideo ze ślubu, czy podobał Wam się mój ślub i czy chcielibyście wziąć udział w takiej hinduskiej tradycji, czy może chcielibyście mieć taki egzotyczny ślub, czy może wolelibyście mieć taki polski, tradycyjny. I nie, ja tu wcale nie olewam polskich tradycji. Już drugi raz przekładamy polski ślub. Generalnie miał być w styczniu, potem miał być w czerwcu, ale ten w czerwcu zostały 2 miesiące, a Polska jest wciąż poblokowana. No, ale dobra, będę Was update'ować, będę Wam mówić na bieżąco, jak tam sprawa z ślubem wygląda, a już na pewno osoby bezpośrednio zainteresowane będą wiedziały najszybciej, jak się da, kiedy ten ślub w końcu się odbędzie, a ja życzę Wam miłego dnia. Buziaki, pa pa!